Cześć, jestem Adrian w Unitrze, zajmuję się tematami inżynierskimi. Dzisiaj mam tą przyjemność, że opowiemy Wam o temacie płyty kalibracyjnej i tym, czym ona jest, do czego służy. Ważne jest to, że jeżeli chcemy dobrze słuchać muzyki, to musimy sprzęt właściwie ustawić, a w przypadku gramofonu tych ustawień jest sporo i one naprawdę są krytyczne. W ten sposób powstała płyta laboratoryjna, która jest takim bardzo profesjonalnym narzędziem, w ogóle referencyjnym, od którego możecie robić pomiary zgodnie z normą. No ale żeby też nie tylko dać takie narzędzie, które jest rozbudowane, ale takie, które zawiera te kluczowe rzeczy, stworzyliśmy płytę standard, która ma rzeczy związane z ustawieniem podstawowych parametrów. I dzisiaj, krok po kroku, przejdziemy przez płytę standard i zobaczycie, jak ją wykorzystać, tak żeby faktycznie mieć właściwie ustawiony zestaw. No słuchajcie, to przejdźmy do sedna sprawy, co jest w płycie standard. Sedno sprawy to jest to, co widzicie na okładce, czyli ustawcie, zmierzcie, zwalidujcie. Jeżeli uruchamiacie gramofon, musicie w ogóle wstępnie go ustawić. Natomiast nawet jeżeli robicie jakieś zmiany, bądź właśnie wkładki czy innych rzeczy, to co jakiś czas naprawdę warto sprawdzić, czy to działa poprawnie. No i właśnie, co jest w środku? Pewnie myślicie, że wyjmę płytę, ale nic bardziej mylnego. Na starcie macie krótką takie przypomnienie historii Unitry, natomiast kluczową rzeczą, do której potem sobie zajrzymy głębiej i krok po kroku będziemy wykonywać rzeczy, jest ta instrukcja. Tutaj macie podsumowanie sedna sprawy i pamiętajcie o tym, że ta płyta nie jest tylko dedykowana do naszego urządzenia, ale każde ramię możecie ustawić i każde ramię, które posiada kluczowe funkcje, a ramię R10, które jest tak naprawdę następcą R9, posiada te wszystkie rzeczy, dlatego jest bardzo dobrym reprezentatywnym przykładem. No i właśnie, no i tu już okej. Przejdziemy do płyty, jednak jest w środku. No i to, co jest ważne, to to, że macie tutaj na tej pierwszej stronie macie zapisy utworów, które będziemy sobie potem oglądać i dokonywać tych pomiarów, żeby sprawdzić. A tutaj macie taką część bardziej praktyczną, czyli jest na płycie sam wzornik i dodatkowo sama płyta nie tylko jest wzornikiem, ale też pełni funkcję użytkową w kontekście sprawdzenia ustawienia parametrów, także nie jest to tylko wzornik. No myślę, że ciekawą rzeczą, którą tu zaobserwujecie, jest to, że ta płyta jest picture diskiem. To jest rzadsza wersja płyty gramofonowej, czyli obraz jest bezpośrednio na płycie i dodatkowo tutaj w miejscach, gdzie są utwory, są też dodane grawery. Także maksymalnie chcieliśmy Wam uprościć i zebrać wszystkie rzeczy w jednym miejscu i też, żeby to graficznie i logicznie było dobrze opisane w postaci tej instrukcji samego nośnika i potem przejdziemy do używania. Słuchajcie, no to zaczynamy część praktyczną. Najprostsza czynność, kładziemy płytę na gramofonie. To jest proste, ale tu już dalsze kroki będziemy więcej sobie opowiadać. Więc tak, jeżeli chodzi o te rzeczy, które Wam pokażę, to tutaj na potrzeby też samego filmu mam dodatkowy rekwizyt w postaci ramienia, który mi pomoże zobrazować rzeczy. Także nie bójcie się, jeżeli macie tylko jedno ramię. No i właśnie, no i od czego zaczynamy? Podążajcie krokami, które są na instrukcji. Pierwszą czynnością jest ustawienie kąta VTA. Chodzi generalnie o ten kąt, jeżeli ołówek symbolizuje nam ramię igły, a na końcu mamy samo ostrze igły, to jak spojrzycie sobie nawet z boku na wkładkę, to widzicie, że on nie jest pod kątem prostym, tylko jest pochylony. Ten kąt, który tutaj jest właśnie między tym ramieniem a płytą, to jest VTA, Vertical Tracking Angle, czyli kąt nachylenia ramienia do samej igły. No i tutaj jest tak, że producent podaje właściwe to ustawienie. No i jeżeli będziecie opuszczać bądź obniżać, to będziecie bezpośrednio zmieniali ten kąt. I paradoksalnie, jeżeli chcecie wyregulować VTA, to rzeczą, którą musicie zrobić, to tutaj w miejscu, gdzie jest kolumna, podnosicie ją albo ją opuszczacie. I w ten sposób ustawiacie właśnie kąt VTA.
No i jaki jest właściwy kąt, bo może to też trzeba sobie zadać to pytanie. Jest to wbrew pozorom dosyć proste. Jest tak wyliczony ten kąt, że w momencie, kiedy ramię jest równolegle do samej płyty, czyli ten słupek, który tu macie, ten ramię całe, jest równolegle do płyty, do powierzchni, to w tym momencie jest ustawione właściwie to VTA. To jest pierwsza czynność. No i drugim elementem, który wykonujemy, to jest to, że jeżeli już igła leży bezpośrednio na płycie, to musimy sobie zadać pytanie, czy azymut, czyli to, czy wkładka jest równolegle do powierzchni płyty. Czyli może być ona pochylona na jedną bądź drugą stronę. No i w tym momencie mamy dodatkowe zniekształcenia, bądź też różnice poziomów głośności w kanałach. No i ważna tutaj znowu jest konstrukcja samego ramienia. Oczywiście mamy tutaj połączenie, które w łatwy sposób pozwala nam wymienić wkładkę razem z headshellem, więc to jest oczywiście jedna podstawowa funkcja. Drugą rzeczą jest to, że tu możecie zaobserwować, że jest taka gumka i jeżeli mocujecie to w ramieniu, to kluczowe jest to, że nie chodzi o to, żeby to ścisnąć tak, żeby to trzeszczało, ale żeby ta gumka zapewniała właściwe tarcie i wtedy macie tą możliwość, że możecie mały ruch wykonać i tym właśnie ruchem zmieniacie to położenie. Dodatkowo nasz headshell posiada tutaj śrubkę, która jest wykorzystywana, jeżeli ta regulacja tego drobnego ruchu na tej gumce nie wystarcza, to drugim krokiem jest poluzowanie tej śrubki i wykonanie większego ruchu na samym headshellu. No i to jest druga ważna rzecz, którą musicie ustawić i ona jest kluczowa do poprawnego działania. Trzecim krokiem, który wykonujemy, i tu już przechodzimy do tej strony B, którą mamy, no to tu właśnie widzicie, że mamy 3 krzywe narysowane. Ważnym elementem, który tutaj występuje, to tak w ramach wprowadzenia, żebyście wiedzieli na przykład, co to znaczy 9-calowe ramię. To jest to, że w tym miejscu, nawet tu macie taką ściągawkę na samej płycie, że jest podana wartość pivot to spindle i jest podana też sama wartość overhangu, która jest różna dla tych 3 krzywych. I w momencie, kiedy mówimy pivot to spindle, to mówimy odległość od osi obrotu ramienia do osi obrotu płyty. Ale uwaga, to nie jest długość efektywna ramienia. Długość efektywna ramienia to jest podana też razem z tym overhangiem. Najczęściej uwzględnia się krzywą Berwolda i wtedy, jeżeli dodacie 210 mm i dodacie 18,22, to macie magiczne 9 cali. No i to jest właśnie ta długość efektywna ramienia, która jest wyznaczona dla naszego gramofonu. Co jest tutaj kluczowe? Powiedzieliśmy sobie, że ustawiliśmy VTA, ustawiliśmy sobie poziom, no i teraz jeszcze został nam taki element, w którym chcemy mieć pewność, że maksymalnie staramy się zrobić takie ustawienie ruchu ramienia, aby ramię samej wkładki z igłą było maksymalnie styczne do rowka w płycie. Ważną rzeczą, którą tu jeszcze należy podkreślić, jest to, no właśnie, dlaczego mamy w 2 miejscach takie wzorniki. Jeżeli mówimy o pierwszej pozycji ustawienia ramienia, to jest tutaj, w tej kropce, jak kładziecie igłę. Jeżeli mówimy o drugiej, to mówimy o położeniu w tej kropce. I dlatego są 2. I tu jest bardzo ważna ściągawka, bo zawsze zaczynajcie od ustawienia pierwszej. Widzicie, że ona już jest idealnie równolegle. I teraz jest podpowiedź. Jeżeli w pierwszej ustawiliście dobrze, przenosicie się do drugiej i widzicie takie przekrzywienie, to wiecie, że musicie zwiększyć overhang, czyli musicie wysunąć wkładkę do przodu. W drugiej sytuacji, jeżeli widzicie takie pochylenie, przekrzywienie headshella i patrzcie po headshellu, to wtedy musicie zmniejszyć overhang i to jest druga podpowiedź. Także pierwsza pozycja to jest ta kropka, druga pozycja to jest ta kropka. Natomiast najważniejszym punktem jest to, że patrzycie od góry i musicie dążyć do takiego ustawienia, w którym patrząc na obrys headshella, linie, które są na tej kratce, są równolegle. To jest ważne, bo w tym momencie właśnie ustawiliście ten punkt
jeden z dwóch, w którym sama wkładka i headshell analogicznie też jest styczny do rowka w płycie. Czyli jest idealna sytuacja, gdzie nie mamy żadnego kąta błędu. I teraz zabawa polega na tym, i tu znowu się odniosę do konstrukcji ramienia i taka uwaga. Pamiętajcie o tym, że jeżeli przesuwając w tych dwóch punktach, czyli luzując te śrubki, zmieniacie overhang. I w tym momencie jest tak, że dozwolone jest przesunięcie wkładki tylko do przodu i do tyłu. Absolutnie nie kręcimy wkładką pod kątem. Po to są te otwory zwane fasolkami, żebyście ten ruch wykonywali tylko do przodu i do tyłu. I w pierwszym kroku wybieracie krzywą, czyli w tym wypadku ja wybrałem Berwolda. W drugim kroku ustawiacie tak, żeby uzyskać, przesuwając wkładką do przodu i do tyłu, żeby uzyskać idealnie równolegle do wzornika, patrząc od góry. Jeżeli to wykonacie, przenosicie się w drugi punkt. I uwaga, musicie trafić idealnie w to kółeczko i patrzycie, czy tu jest równolegle. Jeżeli jest, to jest dobrze. Od razu mówię, że to wymaga kilku iteracji i pewnej cierpliwości, ale korzystając z naszej płyty, macie to, że jeżeli jest ramię 9-calowe, to wtedy nie musicie wykonywać, zobaczcie, jeżeli ja mam ustawione to w tym wypadku, to między jedną pozycją a drugą pozycją tylko wykonałem sam ruch ramienia. W przypadku, pewnie kojarzycie, jeżeli próbowaliście to robić, takie zwykłe linijki, które się kładzie tutaj, to musicie za każdym razem obkręcać tą linijkę, jeżeli przekładacie między pierwszym a drugim punktem. W tym wypadku dzięki temu, że macie płytę dedykowaną do 9 cali ramienia, to pasuje idealnie. Ale od razu zaznaczam, że jeżeli macie inną długość ramienia, to nie znaczy, że ta płyta nie działa. Ona po prostu wtedy wymaga też tego obrotu, który wynika z innej długości ramienia. Więc jeżeli korzystacie z 9 cali, takie jak my stosujemy, macie bardzo prosty krok i jest to super funkcjonalne. Dużo wam to ułatwi. Tu trzeba wykonać kilka iteracji, przesuwając tylko do przodu i do tyłu wkładkę i jeżeli to ustawicie, to zakończyliście trzeci ważny krok. No i słuchajcie, przejdziemy teraz do części, myślę, że takich bardziej eksperymentalnych i może dlatego takich ciekawszych i przyjemniejszych. Przechodzimy do kroku czwartego, czyli do nacisku igły na płytę. No i tu istotnym elementem jest to, że tak, że w samym ramieniu macie ciężarek przeciwwagi. Dodatkowo ten ciężarek przeciwwagi ma skalę, która nie jest na stałe przytwierdzona, tylko ona jest na dwóch magnesach neodymowych i może być zmieniona pozycja tej skali. Dlaczego? No właśnie zaraz wam to pokażę. Że są dwie słuszne metody, jak do tego podejść. Najbardziej klasyczna to jest taka, że pozbywamy się talerza i mamy sytuację, w której tak, opuszczamy naszą dźwignię, czyli ramię może opaść i bierzemy samą wkładkę, no i no nie ma żadnego zaskoczenia, jeżeli wcześniej miałem to ustawione, no to po prostu samo ramię nam opadło i się oparło o spocznik windy. Natomiast tu już miałem ustawioną tą wagę wcześniej. Jeżeli ustawię sobie teraz na 0, zobaczcie, co się teraz dzieje. Widzicie, że ramię nie opada na sam spocznik i lewituje. To jest bardzo ważna rzecz. Jak ruszę ramieniem, widzicie, cały czas ono się ustawia w takiej pozycji, że jest po środku. Jeżeli bym miał za małą tą wagę, no to widzicie, że ramię podniosło się do góry. Jeżeli wrócę do stanu lewitacji, czyli wyznaczę 0, jest w poziomie. No i teraz pytanie zagadka, ale wam odpowiem. Co teraz się dzieje? No właśnie w tym momencie jest magiczny punkt, w którym mówimy o tym, że ramię lewituje. A jeżeli lewituje, to wartość nacisku igły na płytę jest równa 0. I to jest ten element, że jeżeli macie skalę nieustawioną, to doprowadzacie ramię do lewitacji i w tym momencie, jeżeli wiecie, że lewituje, przytrzymujecie sam ciężarek i przekręcacie samą skalę. W momencie, kiedy na skali ustawiliście sobie 0, to wiecie, że jeżeli teraz przekręcę o wartość zadaną przez producenta wkładki, czyli na przykład 1,5 grama, to wtedy wiecie, że jest właściwy nacisk i to już jest ta sytuacja, tak jak pokazałem na początku, że opada ramię. Więc to jest pierwsza metoda, którą możecie zastosować.
Najbardziej klasyczna, możemy powiedzieć, że to jest metoda z lewitacją. Drugą metodą, już trochę taką współczesnych czasów i na skróty, no to jest po prostu to, że jeżeli macie nasz talerz, kładziecie w tym miejscu wagę i dla leniwych po prostu bierzecie i opuszczacie ramię na samą wagę, no i możecie wtedy to od razu ustawić. Od razu zalecam Wam, że jeżeli nawet chodzicie na skróty i używacie wagi, chociaż lewitacja jest bardzo fajna i obrazowa, to ustawcie sobie też skalę. Jeżeli na wadze ustawiliście sobie 1,5 grama, to zawsze producent podaje tą wartość w jakimś przedziale. I możecie w tym przedziale się poruszać, nawet powinniście. I dlatego nawet jeżeli skorzystaliście z wagi, ustawcie sobie to 1,5, bo wtedy jeżeli będziecie chcieli dodać 0,1 albo 0,2, ująć, to poruszacie się i macie już tą skalę dopasowane. No i tyle, jeżeli chodzi o krok czwarty. Przechodzimy teraz do kroku piątego. No i krok piąty jest związany z antyskatingiem. No, czym w ogóle jest antyskating? Sam skating to jest nic innego jak siła poślizgowa. No i co to jest warte do zrozumienia? W momencie, kiedy macie położoną naszą igłę na płycie i ona już na niej leży, to w tym momencie wystąpi jakieś tarcie. I ważna rzecz do zrozumienia jest taka, że jeżeli igła leży na samej płycie, to talerz kręci się w tą stronę. Ale względem talerza sama igła wykonuje ruch odwrotny, czyli igła przesuwa się w przeciwnym kierunku. To trochę tak jak popatrzycie na koło samochodowe, że w inną stronę samochód jedzie, a koło jakby się kręci w odwrotną. Tak samo jest tutaj, czyli płyta się kręci w tą stronę, ale sama igła porusza dokładnie w przeciwną. No i jeżeli macie sytuację, w której igła dotyka samej płyty, to występuje jakieś tarcie. Jeżeli to tarcie wystąpi, to macie sytuację, że w tym momencie jest skierowany wektor tarcia, jest skierowany w tym kierunku, który tutaj widzicie na ołówku. No i ważną rzeczą jest to, że w tym miejscu macie oś obrotu. Jeżeli tu występuje jakaś siła tarcia, to dodatkowo, jeżeli coś trzyma to ramię, a musimy mieć jakąś oś obrotu, żeby zmieniać pozycję na samej płycie, to w tym momencie pojawi się dodatkowy wektor siły skierowany dokładnie w kierunku ramienia, czyli macie jeden wektor w tą stronę, drugi wektor skierowany w tą stronę, tak jak jest ramię. No i teraz, no co się dzieje? Czysta zasada geometrii. Jeżeli mamy dwa wektory, to musi się pojawić jakiś trzeci wektor wypadkowy, który jest skierowany do osi płyty. On oczywiście ma mniejszą wartość niż te dwa wektory, czyli obrazując, to wypadkowa tych dwóch jest taka. I to jest właśnie wasza siła poślizgowa. I drugi ważny punkt, tu nie działa siła odśrodkowa. Siła odśrodkowa by była w momencie, kiedy byście coś położyli, ten ołówek bym położył na płycie i płyta by się kręciła, to by zleciał na zewnątrz. Tu mamy sytuację, gdzie igła porusza się po płycie w przeciwną stronę i dodatkowo jest kontrolowana przez oś ramienia. I zobrazujmy sobie to, bo powiedzieliśmy sobie o teorii, zobaczmy, czy w ogóle tak jest, jak wam opowiedziałem. Więc pierwsza sytuacja jest taka, że specjalnie na potrzeby zdejmę w ogóle ciężarek siły antypoślizgowej, czyli antyskatingu. Ważne jest to, że producent wkładki podaje siłę nacisku, a względem tej siły nacisku tutaj z tyłu ramienia macie taki grzebyczek, na którym wybieracie jedną z trzech pozycji położenia tej nitki. Sam antyskating może być w postaci sprężynki, talerzyka, kijeczka takiego z odważnikiem. W każdym razie zawsze jest na nim podziałka albo producent determinuje, jakie ustawienie jest do określonej i tu hasło klucz. Położenie ciężarka jest bezpośrednio sprzężone z siłą nacisku wkładki na igłę. I to zawsze sprawdzacie. Na potrzeby ja teraz zdejmę ten odważnik, czyli mamy sytuację, w której włączamy nasz talerz i nie mamy siły antypoślizgowej. No i teraz powiedziałem wam, że ten wektor będzie skierowany do płyty. Co to oznacza? No, że w tym momencie, jeżeli położyłem ramię, to zobaczcie, nie ma kompensacji tej siły poślizgowej. No i w momencie, kiedy igła się styka z samą płytą, występuje nam sytuacja, że
ściągane jest ramię. No a jeżeli weźmiecie pod uwagę, że właśnie chcielibyście, żeby ten ruch był zerowy, żeby nie ściągać igły z właściwego położenia w rowku, to na pewno nie jest to pożądane zjawisko. Więc co robimy? No właśnie, robimy to, że korzystamy z mechanizmu siły antypoślizgowej. W naszym gramofonie jest to bezpośrednio ciężarek, który jest przyczepiony na żyłce. Ważne jest to, żeby patrząc na instrukcję wybrać to właściwe ustawienie i tam jest to bezpośrednio sprzężone z siłą nacisku igły na płytę, czyli tym, co ustawiliśmy tym odważnikiem. I teraz tak, była prezentacja tego, jak to nie działa. Założyłem z powrotem nasz odważnik. Pokażę wam, jak to działa, no bo teraz powinno być poprawnie, tak? Czyli w momencie, kiedy użyłem tej kompensacji, zrobiłem dokładnie to samo w tym punkcie, który wcześniej wam pokazywałem i ramię zostaje na swoim miejscu. Dodatkowo jest tak, że jeżeli przesunę się tutaj na tą stronę, to też to minimalny jakiś jest ruch, ale widzicie, że to dąży do jakiegoś mechanizmu kompensacji, że to jest równo i to jest właściwe ustawienie. Możecie zaobserwować różne reakcje i najczęstszą jest taka, jak tu widzicie, że po prostu ramię zostaje w tej pozycji, w której położyliście, albo wykonuje minimalny ruch. W niektórych sytuacjach, kiedy są wyższe siły nacisku, dedykowane przez producenta, ramię może wykonać taki ruch, że w miejscu, gdzie tu położycie je, zjedzie do środka. Uczulam was na to i to wam pokażę jeszcze tutaj dodatkowo, że ważne jest to, żebyście nie myśleli, że wzornik jest połączony z antyskatingiem. Nic bardziej mylnego. To są dwie zupełnie osobne rzeczy. Nie chodzi o to, że w idealnym układzie przy położeniu na zewnętrznej stronie ma się to zatrzymać w tym punkcie, a przy położeniu w tym punkcie zjedzie do tego. Nie. Chodzi o to, żeby albo nie wykonało ruchu, albo wykonało ten ruch w kierunku środka. Jeżeli przekracza linię środka płyty, no to wtedy mamy już sytuację negatywną. Dodatkowo ważną rzeczą, którą możecie i tu, dlatego producent podaje pewien przedział tej siły nacisku, która jest dopuszczalna, że wytłumaczyłem wam, że sama siła poślizgowa bierze się z siły tarcia, a ta siła z kolei jest bezpośrednio sprzężona z siłą nacisku. Więc mówiąc w uproszczeniu, jeżeli będziecie kręcili tym odważnikiem, to będziecie też wpływali na siłę poślizgową. No i tutaj macie też możliwość doregulowania tego układu. No i ważne jest to, teraz wam zaprezentuję dwie sytuacje, w których jest źle ustawiony antyskating, pomimo że cały czas jest włączony. Czyli zrobię teraz sytuację, w której dodałem bardzo dużą siłę nacisku i zobaczycie, co się stanie, jeżeli opuszczę to na płytę. I możecie zaobserwować, że mimo że jest cały czas włączony mechanizm tej siły antypoślizgowej, to cały czas ramię zjeżdża. Z kolei drugą skrajną sytuacją może być to, że jest zbyt lekka ta siła, tak? I w tym momencie, jeżeli opuścimy ramię, no to możecie zobaczyć, że ramię jest znoszone na zewnątrz. To jest ta sytuacja, o której mówiłem, że z kolei jest za lekko. No i oczywiście, żeby wam zaprezentować, że cały czas ten układ ma sens i działa, to wracam do tej nominalnej wartości i to jest to, co byście chcieli uzyskać, czyli minimalny ruch w kierunku środka i to jest już sytuacja, w której jesteście zadowoleni, że to działa poprawnie. Nie chodzi też o to, żebyście mieli sytuację, że teraz na tej płycie będziecie na przykład zostawiali opuszczone ramię pół godziny. Dążycie do krótkiego ruchu, tak jak ja to robię tutaj, że opuszczam na chwilę, patrzę, jak się to zachowuje. Płyta jest maksymalnie płaska i dzięki temu nie rysujemy samego ostrza, ale jeżeli zostawicie na długi czas opuszczone ramię na takiej płycie, która jest gładka, to raz, że sama płyta, pojawią się na niej zarysowania, dwa, że też niepotrzebnie możecie uszkodzić igłę. Krótkie ruchy, patrzymy na reakcję i mamy ustawiony poprawnie antyskating i tym optymistycznym krokiem zakończyliście całą procedurę ustawienia. No i rzeczą, którą chcielibyśmy sprawdzić, to jest to, jak w ogóle działa ten nasz tor audio. I dwa ważne czynniki, które możecie tutaj właśnie w tej części, którą będziemy robić. Będzie fajnie, bo będziemy mieli też wycieraczki, także będzie się dużo interaktywnych rzeczy działo. Sprawdzimy w ten sposób, po pierwsze, będziemy mogli sobie porównać wkładki między sobą, a druga bardzo ważna rzecz to jest to, że w przypadku gramofonów
kable, którymi łączycie je z wzmacniaczem, mają duże znaczenie. Między innymi chodzi o to, że duży wpływ może mieć pojemność samego przewodu i nawet przewód, który wygląda na przykład bardzo dobrze, bo jest gruby i masywny, świetnie ekranuje, to może się okazać zdradliwy, bo będzie miał dużą pojemność. Więc naprawdę trzeba trochę wiedzieć o tych zależnościach, żeby dobrać to poprawnie. To, do czego ja was zachęcam, bo oczywiście sprzedawcy wam dobrze doradzą, jak spasować takie rzeczy, ale też to, żebyście mogli zweryfikować, czy to działa. I tu właśnie w tym elemencie będziecie mogli zrobić. Na samej płycie elementy, które są ważne, to to, że macie na płycie zarejestrowaną czwartą ścieżkę i od razu wam powiem, że no tak jak powiedziałem, trochę moją misją i chęcią jest to, żeby was zachęcić do eksperymentów, więc daję wam trochę więcej niż na początku będziecie robić. Pierwsze 3 utwory są elementem, który też występuje na płycie laboratoryjnej. Jeżeli bardziej się wciągniecie, to możecie sobie też zobaczyć potem filmik o płycie laboratoryjnej. Natomiast one nie są kluczowe do tej podstawowego ustawienia. Kluczowe do podstawowego jest ustawienie to 4. Także 4. ścieżka to jest ta kluczowa do tego podstawowego ustawienia. Co na niej się dzieje? Macie charakterystykę właśnie od 30 Hz do 15 kHz zarejestrowaną na płycie i dodatkowo w tym utworze 4 występują wyraźnie takie przedzielenia między tymi sygnałami, czyli mamy raz, 2 i 3. No i to pierwsze przedzielenie to jest po to, żebyście mogli łatwo znaleźć częstotliwość 100 Hz. Drugie przedzielenie jest po to, abyście znaleźli łatwo częstotliwość 1 kHz. No i trzecie przedzielenie to jest częstotliwość 10 kHz i to jest ważne, ponieważ zarówno możecie zrobić bardzo dużo pomiarów i zmierzyć całą tą krzywą i wręcz zapisując sobie te wyniki, wykreślić własną krzywą charakterystykę wkładki. Także no, kolejny fajny eksperyment, który możecie zrobić i zobaczyć, jak to wygląda, kiedy jest ta pełna korekcja RIA, jak jest cały tor analogowy zmontowany i czy faktycznie ona pokrywa pełne pasmo i jak szeroko sięga ta krzywa. Natomiast dodatkowo 1 kHz to musicie zapamiętać, że to jest taka magiczna częstotliwość, która w wielu pomiarach się pojawia. Często się podaje stosunek sygnału do szumu przy tym 1 kilo, dlatego często się jej używa, bo ona jest w środku zakresu. Dodatkowo w gramofonie jest to, że niezależnie czy używacie krzywej korekcji RIA czy nie, to ta częstotliwość ma poziom 0 dB. Także pierwszą czynnością, którą robię, jeżeli używam tej płyty, to celuję nie w pierwszy ten przedziałek, tylko w ten drugi i ustawiam tutaj punkt 0 dB albo punkt, który uznaję. W ogóle w tych pomiarach bardzo przydatna będzie wam skala logarytmiczna. Tu przy okazji chciałem bardzo podziękować panu Pawłowi Cendrowiczowi. To jest jeden z tych przyrządów, który działał w Fonice i on właśnie niejedną wkładkę MF, jedną z tych 3 miliona wyprodukowanych widział. To jest profesjonalne narzędzie, także od razu wam mówię, że idealnie gdybyście mieli taki profesjonalny sprzęt, możecie wykreślić krzywą, która jest tą laboratoryjną. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy z was takie urządzenie ma i dlatego chciałem wam pokazać 2 inne rzeczy. Mam tu jakiś podstawowy multimetr. Ogólnie doradzam wam, że jeżeli mierzycie sygnały analogowe, a tym bardziej jeszcze gramofonowe, bardzo użyteczne są takie wskaźniki wychyłowe. I zarówno jest tutaj to urządzenie laboratoryjne, profesjonalne, jak i ten multimetr podstawowy, a najbardziej optymalną opcją jest to, jeżeli posiadacie VU-meters, czyli tak zwane wycieraczki w waszym sprzęcie. No i tutaj też możecie to obserwować, także pierwszą rzecz, którą zrobiłem, no to wybrałem sobie właśnie tą częstotliwość 1 kHz, dzięki temu, że mogę łatwo trafić w nią i zobaczcie, widzicie, ustawiłem sobie poziom 0 dB, który jest tu widoczny na tym wskazaniu i zarówno widzicie, że wszystkie multimetry teraz nam pokazują wskazanie i to jest właśnie ten punkt odniesienia, którym moglibyście sobie notować. Czyli w tym momencie mógłbym zanotować na moim karteczce, że mam 1 kilo i to jest wartość taka i taka i odnoszę ją bezpośrednio do skali, z której korzystam.
To jak widzicie, to może tutaj się odniosę do na przykład tego, co widzicie na wskaźnikach wychyłowych wzmacniacza, że w momencie, kiedy wskazówki stoją w pionie, to widzicie moment, w którym jest podawany sygnał, czyli jest ta częstotliwość. Kiedy one się bujają tak, to jest nic innego jak szum, który występuje w gołym rowku, w którym nie ma sygnału. Także od razu możecie zobaczyć, jaki jest jego poziom. Was interesują tylko te rzeczy, które są związane z momentem, kiedy jest wyświetlana kolejna częstotliwość. W tym materiale zobaczycie właśnie, jakie są te częstotliwości i zależało mi na tym, żebyście mogli zrozumieć, że nawet taką prostą metodą jak wskaźniki wychyłowe we wzmacniaczu czy bardzo profesjonalnym sprzętem, no właśnie możecie sobie nawet w domowym zaciszu spróbować wykreślić taką krzywą i zarówno porównać sobie same wkładki, jak możecie też wykreślić krzywą, własną w domu krzywą charakterystykę wkładki i zobaczycie, że często częstotliwość, która jest podawana dla wkładek w katalogu, to jest częstotliwość, która jest podawana bez korekcji RIAA. A ile wychodzi, jeżeli jest krzywa RIAA i jaki jest ten maksymalny zapis, to celowo wam nie powiem, bo uważam, że powinniście sami zrobić taki eksperyment i w domowym zaciszu wykreślić własną charakterystykę częstotliwości. Ważną rzecz, którą chcę wam jeszcze dodać, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, najbardziej optymalne na podstawowym poziomie jest skorzystanie ze wskaźników wychyłowych. Jest taką idealną opcją, no to już w ogóle, jeżeli macie sprzęt profesjonalny i to wam wskazałem, że jest ten zakres bardzo szerokiej częstotliwości. Ważne jest to, że multimetr ustawiacie na pomiar wartości skutecznej przebiegu zmiennego. I dodatkowo ten multimetr, no wiecie, w jakim paśmie się poruszacie, tak? Czyli muzyka od 20 Hz do 20 kilo. Więc ważne jest to, żeby ten miernik wartości skutecznej miał dedykowany zakres, który mieści się do 20, przynajmniej 20 kHz, a najlepiej gdyby to było wyżej, no bo wtedy sam multimetr może nie obsługiwać tego zakresu. No i tak jak wspomniałem, zdecydowanie polecam wam wskaźniki wychyłowe, mają szybszą reakcję na wskazanie, trochę więcej trzeba praktyki, żeby odczyt zrobić, ale widzicie dynamicznie, co się dzieje, więc pamiętajcie, wartość skuteczna, napięcie zmienne i ważne jest to, żebyście w momencie, kiedy jest sygnał, maksymalnie starali się wysterować wskazówkę do skali maksymalnego zakresu. No i teraz mamy sygnał, zaraz zobaczycie, wskazówka opadnie, będziemy mieli szum. I to jest ten moment, kiedy jest przerwa, bo się zmieni zaraz częstotliwość. I tu mamy poziom szumu, no i zaraz kolejna częstotliwość i widzicie wskazówka. Tutaj też taka od razu ciekawa rzecz, którą możecie zaobserwować. Dotrzymam słowa, nie powiem wam, jaki jest najczęściej ten zakres przetwarzania wkładki, ale widzicie stopniowo, jak się kończy, bo tu już jesteśmy przy końcu tej charakterystyki przetwarzania, zobaczcie, że stopniowo przy każdej częstotliwości wskazówka jest coraz niżej. I to właśnie obrazuje wam, że charakterystyka przetwarzania wkładki zaczyna się obniżać i zmierzamy do końca zakresu przetwarzania samej wkładki. I jak odrobicie pracę domową, to będziecie wiedzieli, ile wasza wkładka przenosi fizycznie i jaki ma ten zakres częstotliwości. Jeżeli korzystacie z gramofonów wysokiej klasy, to musicie te rzeczy ustawić. Tutaj w tym materiale wykorzystaliśmy wszelkie narzędzia, które wam są potrzebne. Jestem pewien, że z płytą standardową jesteście w stanie wykonać wszystkie kluczowe kroki. Starałem wam się to pokazać w takiej formie, żeby to było też obrazowe, żebyście mogli zrozumieć w ogóle zasadę działania tych mechanizmów. I ważne jest to, że jeżeli korzystacie z gramofonów wysokiej klasy, to musicie ustawić te rzeczy. Każdy szlif igły powyżej sferycznego, zaczynając od eliptycznego, a kończącego na shibacie czy microline, wymaga ustawienia tych parametrów. Jeżeli tego nie zrobicie, no to będzie to grało gorzej niż gramofon taniej klasy. To jest bardzo ważne, także pamiętajcie, dobre ustawienie i sprawdzenie jego, weryfikacja jest podstawowe, żeby to działało dobrze. Uwaga też od razu do gramofonów klasy popularnej, bądź też takich vintage'owych. Ważne jest to, że wtedy dominował szlif sferyczny, także nie przeraźcie się, jeżeli na przykład wasz gramofon nie posiada jakiegoś kroku, który pokazywaliśmy. Przy okazji będziecie mogli zweryfikować, na ile odbiega od tego idealnego ustawienia. No i wtedy wyraźnie będziecie mieli sygnał, że tylko szlif sferyczny jest tym poprawnym. Jeżeli zamontujecie droższą wkładkę, no to nie zobaczycie tego efektu, wręcz będzie odwrotnie.
No i co jest ważne, no właśnie osiągając te poprawne ustawienia, no to mamy to, że wtedy jest poprawne działanie i wtedy zaczyna się najważniejsza część, czyli słuchanie muzyki. No i mam nadzieję, że do zobaczenia przy okazji właśnie tej przyjemnej części słuchania muzyki w takim czy innym miejscu. Miło było mi Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Trzymajcie się, do zobaczenia.